Nazywam się Jakub Kozłowski, jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, również Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ja obrałem dość ciekawą drogę, dlatego że wiele osób po prawie myśli sobie od samego początku o tej praktyce zawodowej, o tym, żeby pracować w kancelarii, w sądzie, w prokuraturze, w wielu innych instytucjach. I ja w pewnym momencie swojej drogi już na studiach stwierdziłem, że dla mnie najbardziej interesująca w prawie jest praca naukowa. Te pierwsze próby naukowe już na studiach, moja pierwsza konferencja naukowa to był pierwszy rok, były dość niezdarne, ale to jak najbardziej było dość interesujące pod kątem prób i błędów. Teraz jak na przykład patrzę na swoje pierwsze teksty, no to widzę niedociągnięcia warsztatowe, widzę pewne problemy techniczne, ale uważam, że refleksje, których mi przedstawiałem, były jak najbardziej są aktualne i w dalszym ciągu bym się pod nimi podpisał. Od zawsze miałem kilka pasji. To była historia, szeroko pojęte nauki społeczne. To już w sumie miało miejsce w gimnazjum. Starty w olimpiadach, konkursach. Potem wielka ambicja, żeby dostać się do 5. liceum, w którym właśnie była ta klasa prawnicza, do której bardzo chciałem się dostać, co się udało. No i potem już w popularnej 5. myśmy w klasie mieli takie duże nastawienie do tego, że większość osób myślała właśnie o tym, żeby pójść na prawo. I tak zresztą się skończyło. Z tego co pamiętam, 20 kilka osób na 38 wylądowało summa summarum na prawie. Potem te losy różnie się toczyły, ale na początku było nas tam bardzo dużo. Wynikało to z kilku rzeczy. Po pierwsze, mieliśmy zajęcia z akademikami już na poziomie liceum. Po drugie, to też była taka naturalna droga, dlatego że nasza klasa była pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i tak to było bardzo płynne przejście. Studia prawnicze na UJ-cie to trochę takie trafienie do morza, w którym jest wiele rybek i trzeba umieć sobie pływać w tym morzu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że sami wybieramy sobie przedmioty. Ja bardzo cenię ten system, uważam, że jest świetny, pozwala na realizowanie swoich pasji, ale wymaga jednak pewnej dozy zastanowienia nad tym, co by się chciało robić. Bo nie da się wybierać przedmiotów trochę po omacku. Dlatego na początku ta droga była taka standardowa. Zdawałem wszystkie przedmioty i zaczęły pojawiać się pierwsze próby naukowe. Czym one były spowodowane? W dużej mierze chęcią poprawienia swojego CV, chęcią aplikowania na stypendia. To oczywiście było ważne i tutaj system, który znamy, jest w taki sposób ułożony, że trzeba zdobywać te punkty, ale na poziomie 3. roku stało się coś, co faktycznie w dużej mierze już mnie ukierunkowało. To znaczy udało się dostać na seminarium, to było proseminarium do profesora Biernata. Na 3. roku, kiedy to w normalnym toku studiów seminaria przewidziane są od 4. roku, ale udało się zapisać na to już na 3. roku. Profesor połączył nas w ogóle z grupą proseminarzystów z seminarzystami rok starszymi, no i tak pracowaliśmy przez cały rok. To było fantastyczne doświadczenie, w którym ja bardzo wyraźnie stwierdziłem, że chciałbym zajmować się prawem europejskim właśnie naukowo, dlatego że właśnie te akademickie problemy były fascynujące. Potem pojawiły się kolejne seminaria z moim promotorem, profesorem Sławomirem Dudzikiem, z profesor Moniką Niedźwiedź, które też dokładały kolejne cegiełki do tego zainteresowania. UJ pozwala nam odbywać wiele ciekawych wyjazdów zagranicznych i ja swoje, między innymi do Uniwersytetu w Leiden na seminarium, do Uniwersytetu w Antwerpii w ramach programu Erasmus, do Uniwersytetu w Würzburgu w ramach szkoły zimowej. Zawsze profilowałem bardzo mocno pod kątem tego, żeby pogłębiać tę wiedzę o prawie europejskim i żeby w jakiś sposób rozszerzać perspektywę. Tutaj szczególnie mocno dla mnie ciekawe były studia w Antwerpii, ponieważ tam spotkałem się z bardzo podobnym podejściem do wykładania prawa europejskiego, ale jednak on był w pewien sposób inny, to też pogłębiło to moje zainteresowanie. Też mam z tego powodu wiele wniosków i inspiracji odnośnie tego, jak można troszeczkę inaczej podchodzić do prawa europejskiego. Poza tym spotkałem się ze świetnym tutoringiem ze strony jednej z pani profesor, która tam nas otoczyła opieką i to też wywarło duży wpływ. Oczywiście kolejnymi
głównymi bodźcami, które jeszcze bardziej stymulowały mnie do tego, żeby iść w kierunku naukowym, były po prostu sukcesy. Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które było dla mnie takim ukoronowaniem tych rzeczy, które udało mi się zrobić na studiach. Kiedy zobaczyłem swoje nazwisko na liście, to był taki moment, w którym naprawdę poczułem, że było warto robić pewne rzeczy właśnie ponad program. Oczywiście inne stypendia, możliwość reprezentowania uniwersytetów w konkursach. Najbardziej fascynujące w prawie europejskim jest to, że nawet najbardziej prozaiczne kwestie, prozaiczne sprawy, które potem ewoluują na przykład do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są często o wiele szersze niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Ja na przykład w swoich pracach naukowych już na studiach zajmowałem się takimi rzeczami jak zasada pierwszeństwa prawa unijnego, jak skutek horyzontalny Karty Praw Podstawowych we współautorstwie z Anną Moskal, zajmowałem się też skutkami wyroku Achmea, który właśnie jest przykładem takiej sprawy, która pozornie mogła być prozaiczna, ale ma ogromny wpływ na cały system prawa unijnego w kontekście kryzysu praworządności, co też nie jest oczywiste. Właśnie dla mnie najbardziej ciekawe w prawie unijnym są te rzeczy, które w jakiś sposób horyzontalnie obejmują cały system prawny i mają ogromny wpływ. I tutaj uwaga, bo to jest moja taka ambicja naukowa, ale też społeczna. Moim zdaniem jednak świadomość wśród społeczeństwa odnośnie tego, jak duży wpływ ma prawo europejskie na ich funkcjonowanie, życie i sytuację, w jakiej się znajdują, też prawną. Wszyscy wiemy, że jest strefa Schengen, że możemy się poruszać, ale jest wiele innych przywilei związanych z byciem obywatelem Unii Europejskiej, a nawet wiele osób nie wie, że jest obywatelem Unii Europejskiej, będąc obywatelem Polski. Aplikacja do szkoły doktorskiej, to, że chciałem się do niej dostać, wymusiło ze względu na swoją specyfikę to, że już musiałem pomyśleć o projekcie badawczym, dlatego że aplikacja do szkół doktorskich wymaga tego, żeby przedstawić projekt do przyszłego doktoratu, którym chciałoby się zajmować. Ja miałem wiele pomysłów. Ze względu na swoje zainteresowanie prawem ustrojowym Unii, też prawem gospodarczym, chciałem jakoś poruszyć ważki w tym momencie wątek, który będzie istotny na przyszłość, ale jednak ma ważny wymiar ustrojowy. I padło w tym momencie na kwestię potencjalnej regulacji sztucznej inteligencji w prawie unijnym. Mam okazję, będąc w szkole doktorskiej, pogłębiać to zagadnienie bardzo ciekawym wątkiem, który mnie w dużej mierze motywuje do tego w ramach samego sformatowania szkoły doktorskiej nauk społecznych UJ-u, jest to, że pracujemy w dość małej grupie, 10 osób, z których to każdy reprezentuje nieco inną gałąź prawa. W związku z czym wymieniamy się w ramach seminariów różnymi wnioskami, dyskutujemy ze sobą. Bardzo dobrze jest właśnie zobaczyć spojrzenie prawnika, który zajmuje się zupełnie czymś innym na kwestie prawa europejskiego, czy właśnie sztucznej inteligencji w prawie unijnym i jej potencjalnej regulacji, bo to inspiruje. To jest właśnie dla mnie ogromna korzyść z tego, jak wyglądają zajęcia w szkole doktorskiej, przynajmniej oczywiście u mnie, dlatego że dzięki temu jestem w stanie cały czas dodawać nowe perspektywy, narzucać nowe spojrzenia na ten problem i tym, jak bym chciał go badać. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób pewne rzeczy w prawie europejskim mogą zostać wprowadzone. Ewaluujemy te, które są wprowadzane. Zastanawiamy się nad tym, jak orzecznictwo wywiera wpływ na sytuację w systemach prawnych poszczególnych państw, ewentualnie jednostki. Problem, którym ja się zajmuję, jest bardzo wyraźną tendencją. Sztuczna inteligencja istnieje i się rozwija się bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Można przeczytać u wielu wybitnych naukowców, że skutki jej rozwoju będą nieprawdopodobnie dogłębne w kontekście zmian cywilizacyjnych, na przykład automatyzacji pracy. Kiedy Komisja Europejska zastanawiała się nad tym, jak najlepiej uregulować sztuczną inteligencję, wskazywała bardzo mocno na taki balans dwóch wartości, tym, żeby dbać o rozwój gospodarczy przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie praw jednostki. I właśnie my, a konkretniej na przykład ja w swoim doktoracie, będę bardzo mocno zastanawiał się nad tym, jak w ogóle to zrobić, czy w ogóle to jest możliwe, jakich środków do tego użyć.
Jak to zrobić, żeby regulacja była na tyle uniwersalna, żeby przetrwała tę próbę czasu. To są zagadnienia, które są niesamowicie fascynujące, ale jednocześnie ciężkie, ponieważ trzeba przedstawić jakieś postulaty, bo opisanie samego problemu nie wystarczy. Miałem tę ogromną przyjemność, że bezpośrednio po skończeniu liceum zostałem zaproszony do bycia członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Bardzo prężnie, wówczas rozwijającej się organizacji pozarządowej, która dzisiaj jest już całkiem dużą organizacją pozarządową. I dzisiaj mam okazję być jej wiceprezesem. W ramach działalności w trzecim sektorze, w ramach działalności edukatorskiej, popularyzującej pewne idee, między innymi ideę poprawy jakości debaty publicznej, dla mnie, poza taką działalnością bezpośrednio popularyzującą pewne idee wśród środowiska akademickiego, szalenie interesująca jest też działalność, która pozwala wyrównywać szanse. Co mam na myśli? Miałem okazję szkolić młodzież na poziomie szkół podstawowych, też średnich, z mniejszych ośrodków, z mniejszych miejscowości, przeprowadzać tam właśnie debaty, czy szkolenia z krytycznego myślenia, czy argumentacji. I ta działalność szczególnie mnie cieszy ostatnimi czasy, dlatego że społeczność akademicka ma bardzo wiele możliwości, natomiast społeczność lokalna, często oddalona od większego ośrodka, na przykład akademickiego, nie ma tak prosto i właśnie staramy się docierać z naszymi projektami do tego typu miejsc po to, żeby starać się przynajmniej wyrównać te szanse, z jakimi ta młodzież startuje w swoim przyszłym życiu.